Partnerem odcinka jest producent ziołowych cukierków Ricola. Dzień dobry Państwu. Pytanie jakże ważkie i od razu na owo pytanie odpowiedź. Gdzie jestem? No i gdybym chciał odpowiedzieć najkrócej, to mógłbym tylko powiedzieć, że jestem w Jurze. Ale wówczas moglibyście pomyśleć, że jestem w Jurze krakowsko-częstochowskiej na przykład. A jestem zupełnie gdzie indziej. Chodzi mianowicie o Jurę, czyli krainę geograficzną dzieloną między Francję i Szwajcarię. Ja jestem po stronie szwajcarskiej. W bardzo konkretnej sprawie. No, z czego słynie Jura? No, doskonałe wina, bardzo mineralne, nieporównywalne do żadnych innych. Piękne krajobrazy. Ale jest tutaj coś jeszcze i właśnie tym czymś chcę się zaraz zająć. Nie chodzi tutaj o sery, przynajmniej jeszcze nie teraz. Zatem idziemy, wszystko detalicznie Wam objaśnię. Alpejskie doliny idealnie służą nie tylko wypasowi bydła z legendarnymi szwajcarskimi dzwonkami na szyjach. To jest również miejsce, gdzie z powodzeniem wielkim uprawia się zioła. Szwajcaria jest wielkim producentem ziół i właśnie jesteśmy na takiej ziołowej farmie. Mamy tutaj wiele rodzajów ziół. To, co jest najbliżej mnie, no to melisa. Kawałek dalej mamy tymianek cytrynowy. No i zobaczcie na ten fragment pola. Wydaje się, że jest to zaniedbana łąka, ale to tylko pozory. To jest przez różnorodność tego, co tu rośnie i dzikość, miejsce, które przyciąga owady, które zapylają kwiaty tego wszystkiego, co tu właśnie rośnie. Wiele z tych upraw, tak jak i owa farma, są prowadzone biologicznie, są prowadzone organicznie. Zresztą jest taki specjalny certyfikat BioSwiss. No i jak zobaczycie jakąś farmę i dumnie u wejścia mamy tabliczkę BioSwiss, znaczy to, że to są właśnie takowe uprawy. To jest ogromna przestrzeń, no i podejdziemy kawałek dalej, by zobaczyć coś niezwykle spektakularnego dla oka. Te piękne kwiaty, które teraz widzicie, to jeżówka purpurowa, mówiąc po polsku, lepiej znana pod łacińską nazwą Echinacea. No, Echinacea, niemal każdy słyszał to, bo jest w składzie różnych syropów i pastylek. No i tutaj dochodzimy do niezwykle ważnego tematu w zastosowaniu ziół. Otóż owe zioła mają zastosowanie nie tylko spożywcze, ale również lecznicze. Szwajcarzy niezwykle wierzą w ziołolecznictwo. Do tego stopnia, że oczywiście jest tutaj całe multum różnego rodzaju preparatów opartych o zioła, bez recepty, ale przeszło 20% wszystkich specyfików przepisywanych przez tutejszych lekarzy na recepty ma w składzie zioła. W dodatku Szwajcarzy w referendum wymogli, że ziołolecznictwo jest refundowane, ale co również niezwykle ważne, jest ono traktowane jako forma medycyny komplementarnej, czyli uzupełniającej, wspomagającej, a nie zasadniczej. Oczywiście nikt tutaj nie myśli, że można leczyć na przykład raka naparem z rumianku. No ale to tutaj rośnie. To tutaj rośnie, z tego się korzysta. To jest po prostu ziołowe Eldorado. Przede mną piękny szwajcarski górski poczęstunek, również związany bezpośrednio z ziołami. No, mam przede wszystkim sery, ale przecież
Na tutejszych pastwiskach krowy, jak się pasą, to jedzą nie tylko trawę, jedzą również zioła. I to mleko, z których powstają sery, jest niezwykle aromatyczne, co wpływa na smak finalnego produktu. Zacznijmy od rzeczy charakterystycznej właśnie dla Jury. Spójrzcie, to coś wygląda nieco jak grzyb, ale to jest tête de moi, czyli głowa mnicha. Ser pochodzący właśnie stąd, bardzo charakterystycznie krojony, w zasadzie strugany przy pomocy takiego urządzenia o nazwie girol. No więc to tête de moi. Tutaj mamy kolekcję Bergkäse, czyli górskiego sera, no ale spójrzcie, czym on jest otaczany. On jest również otaczany mieszanką ziół. Tutaj krowie sery zarówno w postaci takiej miękkiej, pleśniowej, jak i zwykłej. Do tego zioła płynne, Appenzeller, to jest ziołowy likier miejscowy. No i coś słodkiego, niezwykle związanego, jeśli chodzi o główny składnik tego deseru, z historią Szwajcarii. Tak, tu jest bita śmietana, ale tutaj mamy pire kasztanowe. Szwajcaria nie zawsze była bogatym krajem i kiedyś kasztany jadalne, które rosną tutaj w wielu miejscach, były podstawą diety do tego stopnia, że robiono nawet z nich mąkę. Zresztą do dzisiaj się takową robi, ale kiedyś to była w zasadzie jedyna Ogółowi dostępna mąka i chleb kasztanowy, no, który nie jest aż tak dobry jak chleb zrobiony z pszenicy, był podstawą wyżywienia wieśniaków. To się zmieniło. Dzisiaj kasztany jadalne to jest on. Najbardziej mnie podnieca, moi drodzy, to, czyli głowa mnicha. Spójrzcie, jak to jest pięknie wystrugane. Takie cieniutkie płateczki. Eksplozja. Bardzo intensywny smak. Czuć nuty ziołowe. Wspaniały ser. I tak naprawdę, by go spróbować, najlepiej przyjechać nie tylko do Szwajcarii, do Jury, moi drodzy. Teraz, moi drodzy, będziemy mieli szwajcarską wielkomiejskość. Jeśli mamy tak wspaniałą rzekę i jest to Ren, a jesteśmy w Szwajcarii, mamy duże miasto, no to jesteśmy w Bazylei. Ten most środkowy, pochodzi ze średniowiecza, zdaje się z XIII wieku. Łączy dwie części miasta. Ta, w której jesteśmy, to część pełna zabytków, bardzo turystyczna. Tam kiedyś mieszkali rybacy, robotnicy. To jest dzisiaj główny kwartał mieszkaniowy. Która część jest lepsza? No trudno powiedzieć. Tutaj dużo turystów, bo to wszystko, co jest ważne w Bazylei, jest po tej stronie rzeki. Ale z kolei tam lepsze nocne życie. Zresztą ten most i ta rzeka, ona nie dzieli tego miasta. Ona je łączy, ponieważ miasto jest zwrócone w stronę rzeki. Będziemy wam pokazywali dzisiaj Bazyleę. Najlepiej jak potrafimy, choć oczywiście jeden odcinek to daleko za mało, by wszystko to pokazać. Na skarpie nad rzeką mamy przepyszną katedrę, która zresztą już od długiego czasu nie jest katedrą. To niezwykle ciekawa historia. Świątynię zaczęto wznosić w wieku XI. Ukończono ją w wieku XVI. No ale zaraz potem przyszła reformacja. To przecież pierwsza połowa XVI wieku. No więc zamieniono katedrę rzymskokatolicką na świątynię ewangelicką. Forma zewnętrzna się nie zmieniła, ale środek się zmienił, no gdyż zgodnie z logiką protestancką usunięto, mówiąc szczerze, zniszczono wiele dzieł sztuki, które tam były. No chodziło o to, że świątynie protestanckie są surowe w środku. Tam spoczywa Erazm z Rotterdamu, który, choć sprzyjał reformacji, to protestował przeciwko niszczeniu dzieł sztuki. Tam jest jego grób, a to jest przepiękny plac przy katedrze, która katedrą już nie jest.
ale miasto pełne jest takich monumentalnych, starych zaułków. Pamiętajcie, tutaj nie było od kilkuset lat żadnej, ale to żadnej wojny. Czy miasto szczyci się jakimś kulinarnym specjałem umocowanym w tradycji i popularnym do dziś? Ano tak. Chodzi mianowicie o lekkerli. Lekkerli to jest rodzaj piernika. Piernika, który nie ma korzeni średniowiecznych, tak jak pierniki toruńskie czy norymberskie, więc nie robiono ich z mąki żytniej, u zarania i z miodu i z korzeni. To jest XVIII wiek, zatem mąka pszenna, no i różnego rodzaju dodatki. Miód też, cukier jest ważny, jeszcze kilka innych rzeczy. I to jest miejsce Jakobs Basler Lekkerli, które działa od roku 1753. To jest manufaktura owych pierników, które były tak popularne, że kiedy wyszedł pierwszy przewodnik książkowy po Bazylei, no Baedeker to robił, połowa XIX wieku mniej więcej, to na pierwszej stronie, na samym początku, jako jeden z głównych powodów odwiedzin tego miasta była właśnie konieczność spróbowania lekkerli. Rok 1753, więc jest to najstarsza firma działająca w całym mieście i mieszcząca się w pierwszej 30 najstarszych firm działających w całej Szwajcarii. Jest kilku wytwórców lekkerli, ale jak już wiecie, ta manufaktura jest najstarsza i otrzymała ona swoje drugie życie, kiedy objął ją ten oto gentleman, pan Andreas Kuster. Hello. Fantastic thing is that you still produce and you still offering versions from 18th century and 19th century. And of course, this is the modern version. Which is your favorite? My favorite is the honey, the most popular is the classical one. Would you like to taste one? Of course. What's the difference between, for instance, that one and that one? So the oldest version, in the honey version, Yeah, there's no sugar icing because sugar was far too expensive. yeah. No candied oranges, no lemon because it was difficult to get them. And in the older version, there's only cinnamon as a spice. Here, there is a variety of spice. It's very good. Thank you. It's very good, and of course, less honey or no honey at all. 40% is honey. It's And still then honey. almonds, Yeah. oranges and lemon. But it's not too sweet. It's not too sweet, and it's a bit fruity. Lemon zest is in, and orange. Absolutely, yes. Very important for many things, for many reasons. Here is a Kirschwasser. Absolutely. Is it in? Yeah, absolutely. You are in the center of the Kirschwasser, the Schwarzwald on the German side, and then in Switzerland we have a lot of cherry trees. But of course, it's very good for kids as well because the Kirschwasser alcohol evaporate during the production. The modern version is The coated one. by chocolate. Yeah. Would you like to taste one as well? Oh yeah. Why not? Yes. It is Swiss chocolate. Absolutely. Of course. Drodzy Państwo, jesteśmy w Szwajcarii. Tutaj liczy się niezwykle używanie miejscowych produktów. But it's only chocolate is a difference. Yeah, it's same cookie, just covered with dark chocolate. That's your favorite. Yeah. Well, you know, chocolate is chocolate. Cookie is cookie. Yes, the naked version is better to me. Of course, this is very good as well, but this, on the end, back to the roots. Let's have one. Very simple. No sugar, honey, yeah? No sugar icing, there is some sugar inside. Yeah. And then no candied oranges, no lemon, and only cinnamon as a spice. Only Zimt. Yeah. Nur Zimt. No cinnamon. No Zimt. Very simple. That's my favorite. Very good. Thank you. Very good. That's fantastic story because it's not history of the production of Lekkerli. It's also
human life history. This is part of the history. Yeah, you can kind of experience globalization and increase of trade with one product. Yeah. Or little trade, a little bit more trade, and then with the chocolate, a lot of trade. Więc drodzy Państwo, jak będziecie tutaj w Bazylei, to paczuszka Leckerli do wzięcia ze sobą, a wcześniej do spróbowania tego na miejscu, to jest zadanie obowiązkowe. Thank you very much. Thank you. Thank you. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego szwajcarskiego odcinka jest, rzecz jasna, szwajcarski producent cukierków Ricola. Ricola to marka znana niemal na całym świecie, obecna również od wielu lat w kraju naszym. Bazą wszystkich cukierków Ricoli jest wyciąg z 13 ziół uprawianych wyłącznie w Szwajcarii, właśnie w takich miejscach, czyli na alpejskich łąkach i halach. Poza wersją klasyczną, czysto ziołową, mamy również wersje wzbogacane smakami owocowymi. Wszystkie dostępne cukierki Ricola w Polsce nie zawierają cukru, ale nie są słodzone aspartamem, lecz stewią. A teraz z prawdziwą przyjemnością sięgnę po moją ulubioną wersję, Holunder, czyli czarny bez. Koniec kącika partnerskiego. Jesteśmy w miejscu znacznie starszym niż bazylejska tradycja piernikowa. Otóż w wieku XIV miasto nawiedziło trzęsienie ziemi. I owo trzęsienie ziemi uszkodziło siedzibę władz miejskich. Więc wówczas to zaczęto wznosić to coś, na czego dziedzińcu jestem. To jest ratusz, mówiąc w największym skrócie, ale dzisiaj nie jest to w zasadzie siedziba władz miejskich, lecz przede wszystkim władz kantonalnych. I jest to przepięknie zachowany budynek w stylu miejscowego renesansu. Późny gotyk, renesans. Zobaczcie, te freski są oryginalne. Skoro mamy ratusz, to mamy również i rynek. Tak, to jest właśnie Marktplatz. Odbywają się tu również targi, ale rano, więc to, co tutaj było, już się kończy. Wszakże nie mamy teraz tematu targowego. To, co nas najbardziej interesuje, mieści się dokładnie po drugiej stronie placu, tam w tej chwili za tramwajem. Szwajcarscy cukiernicy byli niezwykle ważnym tutejszym produktem eksportowym, że tak powiem, już od XVIII wieku. No bo nawet zapisali się w historii Polski. Blikle, że mówimy o przykładzie warszawskim, czy też krakowscy Redolfi, Mauricio. Oni przyjechali do nas ze Szwajcarii, ale nie wszyscy z tej Szwajcarii wyjechali. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, które jest taką słodką pieczęcią Bazylei, a przy okazji najstarszą w całej Szwajcarii, działającą w tym samym miejscu cukiernią. Miejsce nazywa się Schisser i jest od roku 1870 w rękach tej samej rodziny. Ta sala ma oryginalny wystrój z czasów otwarcia, zatem to wszystko, co tu jest, no może poza zasłonami, pochodzi z roku 1870. Miejsce nazywa się po niemiecku Teehaus, salon de thé po francusku, no czyli mówiąc po naszemu herbaciarnia, no, ale tak naprawdę jest to kawiarnio-cukiernia, a też przy okazji czekoladownia, tam na dole manufakturka. To wszystko, co tutaj przed sobą mam, jest robione na miejscu. Jakie dwa europejskie kraje niemal automatycznie kojarzą nam się z czekoladą? No, Belgia i Szwajcaria właśnie. Ale inne powody są tych skojarzeń. No, Belgia dlatego jest mocna czekoladowo, no bo kiedyś miała kolonię. Kiedyś nawet nie Belgia, tylko król belgijski Leopold prześladował ludzi w Kongo. Potem
państwo zabrało mu te kolonie po tych okrucieństwach, no ale wszystko jedno. Nie o tym mówimy teraz. Mówimy o tym, że Belgowie mieli dostęp do kakaowca ziaren. Szwajcarzy nie mieli żadnych kolonii i oni dlatego się kojarzą z czekoladą, bo są ludźmi niezwykle pomysłowymi, mieli bardzo wykwalifikowanych cukierników. W XIX wieku właśnie tutaj w Szwajcarii nastąpiła czekoladowa rewolucja. 2 patenty, 2 pomysły, które zmieniły świat czekolady na zawsze. Zawdzięczamy Szwajcarom. Po pierwsze, mleczna czekolada, czyli użycie mleka w proszku, też pomysł szwajcarski, do robienia tych tabliczek czekolady mlecznej. To po raz pierwszy stało się tutaj. Po drugie, proces tak zwanego konszowania, to jest również pomysł szwajcarski. Mówimy o bardzo długotrwałym, mówię w skrócie, mieszaniu tej masy kakaowej, by ona stała się gładka, aksamitna, by rozpuszczała się w ustach. Jak spróbujecie czekolady robionej wedle czasów sprzed konszowania, to ona ma bardzo charakterystyczne, takie grube kawałki w środku. Nie jest po prostu taka gładka, nie rozpuszcza się w buzi. Więc mamy 2 pomysły szwajcarskie. No i tutaj mamy różne rzeczy, które Schisser podaje od początku, z których słynie. Po pierwsze, doskonała czekolada gorąca do picia. Tutaj szlagober, czyli bita śmietana. No dobra, dzisiaj nie ma ze mną dietetyka, więc sobie wrzucę trochę tego. Tu mam czekoladowe praliny. A ponieważ jesteśmy po pierwsze bardzo blisko Schwarzwaldu, ale po drugie jesteśmy w kraju, w którym również produkuje się wyborne destylaty owocowe, a wśród nich Kirschwasser, czyli destylat wiśniowy, więc mamy szwarcwaldzki tort wiśniowy, Schwarzwalder Kirschtorte. Czyli widzicie, masa czekoladowa, placek czekoladowy nasączany właśnie tym Kirschwasserem, no oczywiście bita śmietana, czekoladowe płatki. I to jest niezwykłe. Gdybyśmy mieli inne położenie geograficzne, to być może w Krakowie przy rynku nadal pan Mauricio w którymś pokoleniu, albo pani Mauricio, czy też państwo Redolfi robiliby różne rzeczy wedle receptur przywiezionych kiedyś ze Szwajcarii. No ale jest inaczej, ale z drugiej strony, czymże by był wyjazd do Szwajcarii, czymże byłyby odwiedziny w Bazylei bez wizyty u Schissera. To byłoby głęboko niepełne. O, taka ciemna. Czekolada w czekoladzie. Pokazywałem wam kiedyś przeprawę przez Dunajec. Nawet dzieci w ten sposób kiedyś pływały do szkoły, bo most był daleko. No i tutaj, mimo że Ren jest rzeką znacznie większą i znacznie szerszą, ta przeprawa na tym samym polega. Mamy mianowicie linę rozciągniętą pomiędzy 2 brzegami rzeki. Linę, którą przypięta jest jednostka i nurt rzeki bokiem, ale dość sprawnie i dość szybko przemieszcza ową jednostkę z jednej strony na drugą. Kosztuje to 2 franki od osoby. Trwa parę minut, zaraz będziemy po drugiej stronie. Rzeka jest tutaj przez ludzi wykorzystywana naprawdę w sposób niezwykle kompleksowy. Mamy tutaj zjawisko, którego nigdzie indziej, szczerze mówiąc, naprawdę nigdzie indziej w świecie nie widziałem. Czyli miejski sport, miejską aktywność, no, która ma anglosaską nazwę urban swimming, czyli miejskie pływanie. Zatem rzeka jako środek transportu, ale nie tylko dla łodzi, nie tylko
dla owych promów na linie będących przeprawą, również dla jednostek ludzkich. Zobaczcie, ci państwo właśnie wychodzą z wody. Można tutaj kupić, a nawet trzeba jako pamiątkę, coś takiego. To jest specjalna torba, która jest używana przez miejscowych nie tylko dla zabawy, ale również, by pływać do pracy albo z pracy. No, zależy od tego, gdzie mieszkamy, a gdzie mamy pracę. Ale wkłada się do środka swoje ubranie, nawet garniturek się tu zmieści, żakiet, komputer, dokumenty. I teraz mamy tutaj taką listwę i kiedy to będziemy zwijać, o właśnie w ten sposób, do środka jeszcze dodając trochę powietrza, mając tam owe rzeczy, to stanie się to taką bułą wodoszczelną, która przechowa nam wszystko. Teraz możemy to zapiąć. Mamy tutaj kolejne zapięcie, które pozwala nam coś takiego sobie na przykład przypiąć do ręki. No i co robimy dalej? No i dalej już tak jak chcemy. Widzicie, tu mamy w środku wszystko, co transportujemy. To mamy na przykład przypięte. Tu mamy powietrze, więc jest nośnik. No i wskakujemy do rzeki. Płyniemy z nurtem, bardzo wartkim i wychodzimy na tym nabrzeżu, tak jak ci państwo. Na sobie strój kąpielowy, tutaj w środku ręczniczek, całe odzienie. Człowiek się wytrze, odzieje się w strój służbowy, no i potem do roboty. Albo też przyjemność. Niezwykłe, nigdzie indziej czegoś podobnego nie dostrzegłem. Ręczniczek i odzież, zmiana. Wspaniała pamiątka z Bazylei. Wyjechaliśmy z miasta, by na chwilę przenieść się do miasteczka. To miasteczko to Laufen. Po co tam jedziemy, to za chwilę się wyjaśni. Laufen jest mniej więcej 30 km od Bazylei, a tutaj zatrzymaliśmy się powodowani impulsem. No po prostu pięknem krajobrazu i tym właśnie, chociaż przez chwilę, chcemy się z wami podzielić. Spójrzcie, Szwajcaria jak w miniaturce. Jesteśmy już w Laufen, by pokazać wam jeszcze jedno praktyczne zastosowanie szwajcarskich ziół. Otóż właśnie w tej miejscowości działał cukiernik Emil Richterich. Produkował konwencjonalne słodycze, ale był niezwykle zainteresowany ziołami. Zarówno ziołami w sensie użytkowym, cukierniczym, jak i ziołami leczniczymi, gdyż jak to cukiernik dużo stał, miał problemy z nogami, w związku z tym leczył się również przy pomocy kąpieli ziołowych. No i mniej więcej w roku 1930 zaczął pracę nad cukierkiem na gardło. Słowo cukierek jest tutaj bardzo ważne. Chodziło mu mianowicie o to, by to coś nie kojarzyło się ludziom z lekarstwem, lecz by miało smak słodyczy, by dawało przyjemność, a przy okazji dobrze wpływało na gardło i miało działanie przeciwkaszlowe. I tak w roku 1940 powstało coś, czego nazwa jest w tej chwili znana niemal wszechświatowo. Ricola. Ricola, czyli skrót od trzech słów. Richterich, ri, ko od kompanii i la od Laufen, Ricola. I tu rośnie wszystko, co wchodziło i nadal wchodzi w skład tej oryginalnej receptury. Czyli mamy 13 ziół, choć jest to pewnego rodzaju uproszczenie, bowiem tak naprawdę tych ziół pod postacią taką właśnie ziołową jest 12. No przeróżne, niektóre powszechnie znane jak szałwia, czy też tymianek, albo też mięta pieprzowa. Niektóre o bardzo tajemniczych nazwach znane tylko specjalistom.
12. A 13. składnikiem jest czarny bez. No, jesteśmy o takiej porze roku, że mamy tutaj już tylko owoce czarnego bzu, a tutaj chodzi o kwiaty czarnego bzu, no ale już ich nie ma. Zatem 12 ziół plus kwiaty czarnego bzu, 13 składników, rok 1940. I w tej sprawie nic się nie zmieniło. Oto miejsce, do którego trafiają wszystkie zioła zakontraktowane u miejscowych rolników. To jest tak zwana kwarantanna. No bo owe zioła muszą tu jakiś czas poleżeć, by je sprawdzić, czy nie ma w środku pleśni albo jakichś innych paskudstw. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż nie wszystkie z tych ziół trafiają tutaj w postaci suszonej. Niektórzy z farmerów są na tyle mali, że nie mają swoich suszarni i wówczas takie świeże zioła suszy się w tym miejscu. Troknung, czyli suszarnia. Dosłownie za ścianą odbywa się ów magiczny proces wytwarzania tego ricolowego ekstraktu ziołowego. On w takiej samej postaci trafia do wszystkich rodzajów cukierków. Smaków jest dużo, ale bazą jest zawsze ów ekstrakt. Proces magiczny i tajny. Wiemy, jakie zioła plus czarny bez są w składzie, ale nie znamy proporcji. Nie wiemy, która część której rośliny jest używana. W końcu nie wiemy, jak ów ekstrakt powstaje. To wie tylko kilka osób. No więc tam magia i tajemnica. A same cukierki robi się dosłownie kawałek stąd. Budynek, w którym spoczywają zioła, ma również niezwykłą formę architektoniczną, co widać z zewnątrz. To jest mianowicie rzecz wzniesiona takim sposobem, jakim ludzie budowali dawno temu, albo jeszcze dawniej. No bo z czego to jest postawione? Ił, żwir i margiel, czyli mówiąc w skrócie, glina i kamień, albo nawet błoto i kamień. I to jest rzecz, za którą odpowiada pewne dość znane studio architektoniczne z Bazylei, które między innymi zaprojektowało Filharmonię w Hamburgu, czy też niedawno powstały stadion w Pekinie. I to jest największy tego typu budynek w Europie. Dawniej to w ten sposób stawiali sobie chaty. Ludzkość zawdzięcza Szwajcarom wiele przeróżnych produktów, które tutaj właśnie powstały, które ze Szwajcarią są kojarzone, ale też wiele z nich w Szwajcarii już produkowanych nie jest, gdyż produkcję ze względu na koszty przeniesiono gdzie indziej. Z Ricolą wszakże tak nie jest. Każdy cukierek, co do jednego marki Ricola, powstaje właśnie tutaj, w Laufen. Co prawda wyjechaliśmy z miasta i wróciliśmy do niego samochodem, ale jak będziecie się poruszać po samej Bazylei, niech wam do głowy nie przyjdzie używanie samochodu, no bo to jest bez sensu. Po pierwsze straszne korki, ale co najważniejsze, jak się tu meldujecie w hotelu, dostajecie taką oto kartę, która na czas waszego zameldowania uprawnia was do całkowicie darmowego poruszania się komunikacją miejską. To w dodatku jest dość istotna zniżka przy wstępie do wielu muzeów, no więc po prostu po Bazylei jeździmy tramwajami. A teraz idziemy do miejsca, co prawda na którym powiewa dumna flaga klubu FC Basel, ale wierzajcie mi, to nie futbol będzie celem wizyty tutaj. W mieście rzecz jasna nie brakuje ekskluzywnych, wybitnych, wykwintnych restauracji. Mamy tu miejsca z kuchnią francuską, włoską, no w ogóle jaką chcieć. Ale my chcemy dotknąć historycznej, kulinarnej prawdy
o tym miejscu, więc jesteśmy w lokalu tradycyjnym, typowym. On nazywa się Zum Braunen Mutz, co w Schwyzdeutsch oznacza pod brązowym niedźwiedziem. Jest to lokal czynny nieprzerwanie w tym miejscu od przeszło 100 lat i specjalizuje się w kuchni szwajcarskiej. Co to jest kuchnia szwajcarska? Jeśli wykluczymy z tych pozycji szwajcarskich fondue i raclette, no mamy parę rzeczy. Spójrzcie na owo danie. No, nie bez powodu ma wbitą ową flagę. To jest cordon bleu. Cordon bleu, czyli u swych pierwocin cielęcina składana z nadzieniem z szynki i z sera, panierowana i smażona. Są też wersje wyglądające jak rolada, zresztą tutaj jest półmetrowe cordon bleu i wtedy to wygląda jak po prostu kara Georgiewa sznicla. No, nie wiemy dokładnie, gdzie owo danie wymyślono, ale wiemy na pewno, że po raz pierwszy przepis na cordon bleu pokazał się po II wojnie światowej w szwajcarskiej książce. Oryginalne cordon bleu, i to jest właśnie takowe, jest z cielęciny. No i jeśli to ma być rzecz szwajcarska, to w środku mamy oprócz szynki bardzo obfitą porcję Bergkäse, czyli alpejskiego, górskiego sera. Ja widziałem w Polsce różne transkrypcje tej nazwy. Było Gordon Bleu, ale po polsku mówi się na to kotlet po szwajcarsku, Weltschweizer. Są wersje wieprzowe, tańsze. Amerykanie oczywiście zrobili wersję z kurczaka, ale generalnie właśnie o to chodzi. Tak jak chicken Kijew, czyli bardzo podobny rodzaj panierunku, składania w środku masło, czosnek, pietruszka, no czy kara Georgiewa sznicla w środku z kajmakiem. Cielęcina, bardzo dobry ser, porządna rzecz, ponieważ jesteśmy ludźmi rozsądnymi dietetycznie, do tego tylko sałatka. To jest rzecz z kolei no, również szwajcarska, a nawet bardzo miejscowa dla tego miasta. No, resztę, czyli ów placek robiony z ziemniaków, które są wstępnie podgotowane, następnie ścierane, a potem smażone. Nie ma w tym mąki, więc to się ledwo trzyma, ale powinno być chrupiące i dobre. I takowe jest. To jest specjał z całego kraju. Ale ta kiełbaska, cielęca kiełbaska w sosie cebulowym, bardzo długo duszona cebula, żeby nabrała ciemnego koloru, tak jak do zupy cebulowej, to już jest specjalność z Bazylei. To jest rodzaj sztuby, zresztą gorąco polecanej przez wszystkie almanachy, wszystkie bedekery, wszystkie przewodniki współczesne. Tak. I to jest, moi drodzy, prawda o tutejszej kuchni. Bardzo dobra kiełbaska. Jestem niezwykle zadowolony. I myślę, że na tym nie zakończy się nasze szwajcarskie. Czyli mówię wam ciao, ciao, ale tylko na razie.